Za nami w tle widać fabrykę Lovola, marki, która wchodzi w skład grupy Weichai Lovol. Ciężko to opowiedzieć, ale to jakby jest jedna fabryka, niedaleko znajduje się druga fabryka firmy Weichai. Jest to jeden koncern, który jest naprawdę potężny, to jest kilkadziesiąt hektarów, jak nie więcej, to są tysiące ludzi zatrudnionych tutaj na miejscu. Jak widzicie, możecie zerknąć, mamy logo Lovola, w tle mamy budynki biurowe, troszeczkę dalej mieszczą się hale produkcyjne, hale montażowe, gdzie odbywa się cały proces produkcji nie tylko ciągników marki Arvos, ale także innych maszyn rolniczych, które są eksportowane na różne rynki, praktycznie na wszystkie rynki światowe, do Europy, do Azji, jest rynek wewnętrzny, jest Ameryka Południowa. Spróbujemy nakręcić coś w środku, na pewno zobaczycie to w naszym filmie. Myślę, że niestety nie wszędzie pozwolą nam wejść z kamerą, bo tutaj w Chinach wiele rzeczy jest owianych taką lekką tajemnicą i jest to mocno przestrzegane, żeby nie kręcić, żeby nie robić zdjęć, żeby gdzieś te tajemnice nie wypływały na zewnątrz. Jesteśmy w Chinach, jesteśmy w mieście Weifang, jesteśmy w fabryce Weichai Lovol, czyli w tej fabryce, w której produkowane są ciągniki Arvos oferowane przez naszą firmę. Jesteśmy wspólnie z Kevinem. Kevin jest naszym opiekunem, jest odpowiedzialny za rynek europejski i Kevin w skrócie opowie Wam o tym, jak wygląda fabryka, jakie osiągnięcia fabryka miała, co ewentualnie z nowości zobaczycie na Hanowerze lub co z nowości jest dostępne na rynku chińskim już teraz. Cześć Kevin, powiedz nam proszę coś o fabryce, w której się znajdujemy i o maszynach, które tu widzimy. Znajdujemy się w showroomie Lovol Heavy Industry. Jesteśmy częścią grupy Weichai. Firma powstała w 1998 roku. Od początku lat 2000 zaczęliśmy rozwijać produkcję ciągników rolniczych. Trwa to już 23 lata. Od samego początku do teraz sprzedaliśmy około 1 miliona ciągników kołowych, zarówno na rynek chiński, jak i na eksport. To jest nasz najbardziej zaawansowany technicznie ciągnik P8000. Ma on 340 koni mechanicznych. Obecnie wdrażamy dla niego normę Stage 5, która powinna być opracowana w najbliższych miesiącach. W tym roku w Niemczech, w Hanowerze, na targach rolniczych będziemy prezentować bardzo podobny model. Zapraszam do jego obejrzenia. Chodźmy dalej. Poprzedni ciągnik oczywiście ma przekładnię CVT. Ten ma 260 koni mechanicznych. Obecnie jest przeznaczony na rynek chiński. Dedykowany jest do cięższej pracy, takiej jak orka, uprawa, choć głównie stosowany jest do cięższej orki. Ten model, tak jak widać, ma 230 koni. Też przeznaczony jest do orki. Jest oferowany głównie na rynek chiński. Od zeszłego roku zaczęliśmy wprowadzać ten model na rynek rosyjski oraz rynek środkowej Azji. Jaki jest standard emisji spalin dla tego ciągnika? Obecnie w Chinach jest to Stage 4. Stage 4? Tak, Stage 4. Obecnie mamy normę Stage 5 dla mocy 120 koni mechanicznych. Plany Weichai są takie, by wprowadzić ten standard do mocy 240 koni i stworzyć pełną linię produktów w tym standardzie. Właściwie w przeciągu 1,5–2 lat silniki Weichai Stage 5 będą w mocach od 15 do 240 koni mechanicznych. Tutaj mamy ciekawą maszynę. Jest to sadzarka do ryżu. Oczywiście ta maszyna nie jest popularna w Twoim kraju, ale w Azji Południowo-Wschodniej jest bardzo znana przy uprawie ryżu. Teraz widzimy kombajny. Powiedz nam proszę coś o nich. To jest kombajn przeznaczony do zbioru orzeszków ziemnych. Oczywiście może on zostać przystosowany do innego zbioru.
Ta maszyna służy do cięcia trawy. Kiedy musisz ściąć trawę i ułożyć ją w rzędzie, rozumiesz, nie wiem jak dokładniej to opisać. This is for silage and for fertilizer use. Myślę, że w Polsce mówimy na to pokosówka. Pokosówka i to była kiedyś firma Forsyth, która produkowała te pokosówki bardzo popularne i bardzo dobre maszyny. Okay, we got this one. Chodźmy teraz do tej. To jest sieczkarnia do zbioru roślin zielonych. Przeznaczona jest do zbioru roślin na paszę. It's not the weights they are for mature, then you collect them and still the silage for animals. And also this one is Tu mamy kombajn, który stosowany jest przy zbiorach pszenicy, soi oraz innych zbóż. Oczywiście zmieniamy header w zależności od rodzaju ziarna, jakie zbieramy. kind of plant, grains, plants. Also, we change some things and we change the head, then we will can we do the job for different kind of grains. Okay. To jest kombajn przeznaczony do zbioru kukurydzy. Popularnym sposobem zbioru kukurydzy jest zbiór całych kolb. Ten kombajn właśnie to umożliwia. To receive the pieces of the corns. But this one pick up the horse. Tak, jestem, świetnie. Przemierzamy miasto Weifang, jedziemy samochodem, korzystamy z dróg publicznych, które tutaj funkcjonują. Rzuca się mocno w oczy to, że jak na średniej wielkości miasto w Chinach, liczące około 2 milionów mieszkańców, drogi są naprawdę potężne. 4 pasy, nawet 5 pasów. Dużo rzadziej zdarzają się drogi, gdzie tych pasów jest mniej. Jak widzicie, ruch jest znaczny. Mamy godzinę 5 po wpół do 4 czasu lokalnego. I też, co już wspominałem Wam, lub nie, jeżeli nie, to powiem to jeszcze raz, naprawdę czystość dróg, czystość chodników, tej infrastruktury drogowej jest wręcz porażająca, oczywiście w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Także jest to dla nas nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że też spojrzycie przychylnym okiem na to, jak Chiny poradziły sobie z problemem infrastruktury drogowej. Jesteśmy tuż przed wejściem na linię produkcyjną kombajnów i traktorów produkowanych tutaj na miejscu w Weifang, w fabryce Lovol. Niestety musimy wyłączyć kamerę. To jest miejsce, do którego nie możemy Was zabrać, ale postaramy się Wam zrelacjonować, jak wyglądało to. Halo, halo, halo. Jesteśmy na lotnisku w mieście Qingdao. Jest to miasto portowe średniej wielkości, choć jako port stanowi dość istotne miejsce na mapie Chin. Z kilku ciekawostek, zanim powiem coś o lotnisku, w mieście Qingdao znajduje się chyba najbardziej znany browar w Chinach. Jest to taka chińska Bawaria, tak mówią Chińczycy, to taka chińska Bawaria z festiwalami, z produkcją piwa. Jak możecie zobaczyć, znajdujemy się na lotnisku, które naprawdę robi wrażenie. Nowoczesny obiekt, bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań, czysty, przede wszystkim bardzo czysty. Cóż więcej powiedzieć, naprawdę Chiny nowoczesnością i technologią stoją. Miasto Weifang, w którym mieści się siedziba korporacji Weichai Lovol, produkującej m.in. ciągniki Arbos, to średniej wielkości jak na standardy Chin miasto, w którym populacja ludności wynosi około 2 miliony ludzi. Cała aglomeracja Weifang to już ponad 3 miliony ludzi. Weifang to światowe centrum produkcji latawców. Corocznie wiosną organizowany jest międzynarodowy festiwal oraz innych wyrobów rzemiosła artystycznego. Jest to ośrodek różnorodnego górnictwa, m.in. szafirów, rybołówstwa oraz przemysłu maszynowego, włókienniczego, spożywczego, elektronicznego, elektrotechnicznego, precyzyjnego i informatycznego. Poziom cyfryzacji obecnej w codziennym życiu mieszkańców Chin jest nieporównywalnie większy niż w Europie. Przykładem może być system płatności za codzienne zakupy, który opiera się na danych biometrycznych. Chcemy zapłacić w sklepie? Nic prostszego. Przy kasie skanujemy naszą twarz, a system sam pobierze płatność z naszego konta. Czystość i bardzo dobre zorganizowanie to chyba cechy, które najbardziej rzuciły nam się w oczy podczas pobytu w fabryce Lovol, jak i w samych Chinach. Jest to coś, co ciężko opisać, najlepiej to zobaczyć.
Przyjemnym dodatkiem do napiętego grafiku pobytu była kuchnia chińska, którą mogliśmy się raczyć podczas codziennych posiłków. Wołowina, wieprzowina, drób, a także ryby i szeroko pojęte owoce morza, podawane łagodnie lub na ostro, były czymś, czego w takiej formie poza Chinami ciężko spróbować. Czas wracać do domu. Samolot już czeka. Na razie pierwszy etap podróży. Lecimy z Qingdao do Pekinu, a dalej do Warszawy. Ale jeszcze parę godzin w Pekinie spędzimy na lotnisku. Stolica Chin. U nas za 15:11, w Polsce troszkę wcześniej. Udajemy się na terminal numer 3, z którego będziemy lecieli do Warszawy. Mam nadzieję, że będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby porozmawiać trochę o tym, co udało się załatwić w fabryce Weichai Lovol w Weifangu. Po 10 godzinach lotu z Pekinu do Warszawy szczęśliwie udało nam się wylądować w jednym kawałku. Podróż długa, trochę męcząca, ale na miejscu w Weifang, w fabryce Lovola, razem z naszymi przyjaciółmi z korporacji Weichai Lovol udało nam się ustalić kilka naprawdę istotnych faktów, kilka istotnych rzeczy. To wszystko wpłynie pozytywnie na sprzedaż tych maszyn, części zamiennych do tych maszyn u nas w kraju. Wszystkie szczegóły przygotujemy do Was. Śledźcie nasze filmy, one będą się pojawiały w następnych odcinkach. Będziemy starali się Wam to relacjonować na bieżąco. Czas wracać do Poznania, do Tarnowa Podgórnego tak konkretnie. A teraz czeka nas jeszcze kawa paszportowa po przyjeździe z zagranicy.